Mam wrażenie, że już wszyscy przede mną zrobili sobie zimową konewkę, więc chyba nie ma na co czekać. Mam i ja. Jasna sprawa, że zimowa konewka to nie całoroczna konewka i razem z choinką będzie trafiała do letniej poczekalni. Ale ja bardzo lubię święta i wszystko, co jest z nimi związane. Nawet jeżeli to są kolejne graty, które gdzieś pomiędzy świętami trzeba przetrzymać. No dobra, konewka wygląda tak, wcale nie jest trudna i jeżeli macie ochotę na kawkę ze mną, to zapraszam. Konewka najlepsza do deku, do kupienia w Ikei albo w naszym sklepie Inspirello. Jeden raz pokrywam ją primerem akrylowym, suszę, a potem maluję na biało, normalnie, farbą akrylową. Od tego roku mamy w ofercie przepiękne papiery od Icecraft. Malarskie, zimowe, po prostu cudowne, aż nie wiadomo co wybrać. Jeżeli taki zimowy klimat Wam odpowiada, to zapraszamy do naszego sklepu, bo wybór jest oczywiście dużo większy. Wygrał ten z ptaszkiem, chociaż oba pasują idealnie. Obrazek oczywiście wyrywam, bo takie poszarpane brzegi dużo łatwiej jest zgubić na naszej pracy. Cudowna sprawa, pasuje idealnie, po prostu wystarczy przykleić. Jedyną rzecz, którą trzeba pilnować podczas przyklejania, to żeby domek był usytuowany idealnie w poziomie. Z tego powodu dopasowuję obrazek tak, jak ma zostać przyklejony, a potem już go nie odrywam. Jak widzicie, przyklejam najpierw jedną, a potem drugą połówkę. Z serwetką tak zrobić się nie da, ale papier ryżowy jest wytrzymały na różne nasze pomysły. A z drugiej strony konewki przyklejam po prostu drugi kawałek papieru. Następnie całość suszę i jeden raz lakieruję lakierem akrylowym matowym. Jak może zwróciliście uwagę, góra i dół konewki jest wycieniowana i potrzebujemy do tego takie pędzelki. Zwykłe małe gąbkowe oraz gąbkowe, ale wyszczypane. Nie odbijają kółek, tylko od razu takie fajne rozmazane chmurki. Oraz jakieś pędzle do mieszania i nakładania farby. Farby szara, niebieska, biała oraz brązowa albo ruda do złamania koloru. Bardzo nie lubię, jak pędzelek podczas cieniowania odbija mi kółeczka. Jeżeli też to Was wkurza, to wystarczy wyszczypać mu brzegi. Za chwilę zacznę cieniowanie i będę się bardzo starała, żeby wstydu przed Wami nie było i wyszło mi ładnie. Ale jeżeli wyjdzie Wam dużo gorzej, to nie szkodzi. Potem pochlapiemy, domalujemy sopelki i nie będzie tego widać. Zaczynam od koloru, który pasuje mi do dolnej części rysunku. I tą jasną farbę nanoszę wysoko, prawie do górnej granicy konewki. W kolejnym kroku nanoszę niebieski i rozmazuję go w dół. Farby na mokro łatwo się mieszają, więc cieniowanie następuje tam, gdzie farba niebieska nachodzi na tą jaśniutką z dołu. Kolejna warstwa niebieskiego, tym razem ciemniejsza i znów rozciągam w dół. Jeżeli od razu położyłabym ciemny niebieski, to cieniowanie byłoby mniej subtelne. Zwróćcie uwagę, że pierwszą warstwę jasnego niebieskiego rozciągałam dość mocno w dół konewki. Druga warstwa, ciemniejsza, już nie schodziła tak nisko, a czwartą, najciemniejszą, właściwie to już tylko rozciągam w tym miejscu, w którym ją położyłam. Zostały mi jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze zamalować górę, po drugie wycieniować dzióbek i rączkę. Jeżeli cieniujecie dokładnie tak, jak Wam pokazuję, ale wychodzi Wam troszkę gorzej, to możliwe, że macie farby gorszej jakości. Odpowiednia gęstość farby czy pigmentacja naprawdę ułatwia nam pracę. Niestety dobra jakość farby zazwyczaj jest wprost powiązana z ceną. Farba kupiona za 6 i 16 zł to zupełnie inne farby. Więc warto się zastanowić, które kolory najbardziej kochacie i właśnie te farby kupić lepszej jakości. Wycieniowane, więc suszę i wszystko porządnie lakieruję lakierem akrylowym matowym. Biała farba i mój ulubiony pędzelek wachlarzykowy, świetny do chlapania. Tam, gdzie kropek nie chcę, po prostu przykładam papier i teraz już jadę z chlapaniem. A jeżeli zależy mi gdzieś na dużych kropach, robię je po prostu drugą stroną pędzelka. Bo jeżeli gdzieś chcemy dużą kropkę, to ona na pewno w tym miejscu nam się sama nie zrobi. No i konewka wygląda w tej chwili tak. Jeżeli nie lubicie udziwnień, to można po prostu dołożyć do niej jakiś ozdobnik u góry i stwierdzić, że jest gotowa. Ale u mnie nie ma miękkiej gry. Trzeba dołożyć coś od siebie, żeby praca była tak naprawdę moja.
Białym mazakiem namalowałam kształt sopli, które za chwilę poprawię na biało. Ale jeżeli macie odpowiednio dużo odwagi, to można je po prostu lecieć na żywca. Po pierwszym położeniu farby biel nie jest idealna, więc poprawiam sopelki jeszcze raz. Gdy wszystko wyschło, przelatuję całość jeszcze raz lakierem akrylowym matowym. Im więcej warstw lakieru, tym bardziej nasza konewka będzie wytrzymała na nasze codzienne użytkowanie. Pędzelek skośny, szara farba, czyli będzie cieniowanie. Jeżeli cieniowanie Wam się podoba, ale nie wychodzi, to pod filmem podlinkuję Wam inny film, w którym pokazuję, jak to zrobić. A jeżeli cieniować nie lubicie, bo to po prostu nie Wasza bajka i nie na Wasze nerwy, to mam dobrą wiadomość. Właśnie kończę film, jak namalować sopelki, zrobić im super głębie, ale bez cieniowania. Więc nie skreślajcie sopelków w przedbiegach, poczekajcie na drugi film i wybierzecie, która opcja Wam lepiej odpowiada. Albo jeżeli tak wolicie, można ich po prostu nie cieniować. Może takie niecieniowane wyglądają troszkę gorzej, ale prawdę mówiąc tragedii nie ma. Czekajcie jeszcze moment, tylko skończę tą stronę i już Wam pokazuję. Tak wyglądają cieniowane, a tak niecieniowane. Jeszcze jeden rzut oka dla ułatwienia decyzji i jedziemy dalej. To są mikrokulki cukrowe i ja je bardzo lubię. Ponieważ mocno błyszczące prace to nie jest moja bajka, a one błyszczą się tylko tak troszeczkę. A to jest lakier 3D, który wystąpi w roli kleju. Bardzo gorąco Wam go polecam właśnie do tego typu zastosowań. Jest gęsty, więc nie ścieka za bardzo, samo się poziomuje i wszystko do niego znakomicie się klei. Ja go posypałam mikrokulkami cukrowymi, ale brokat także na niego świetnie siada. No i teraz sopelki wyglądają fajnie oraz nie widać tych przetłoczeń na konewce. A góry nie domalowałam, bo tam za chwilę przykleję gałązki i inne cuda. A gdy lakier wysechł, omiatam wszystkie mikrokulki, które się nie przykleiły. A te owoce głogu są właśnie obsypane takimi mikrokulkami i będą mi świetnie pasowały do pracy. Do tej pracy wybrałam białe, żeby nie odciągały uwagi od głównego motywu na papierze ryżowym. Naprawdę uwielbiam tą ostatnią fazę zdobienia. Czasami wystarczy drobiazg i on naprawdę robi robotę. Ups, zapomniałam, jeszcze troszkę pobielę górę konewki i właściwie praca gotowa. A moja zimowa konewka ostatecznie wygląda tak. Jak zwykle dokładną listę wszystkich produktów, które użyłam do jej zdobienia, znajdziecie pod filmem. A ja zapraszam do naszego sklepu na inspirello.pl oraz na naszą cudowną grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele i serdecznie Was do niej zapraszam. Jeszcze chwilę zostawię Was z konewką, a sama już się żegnam. Do zobaczenia.